Cześć, witajcie wszyscy. Dzisiaj na stół postawiłem, tak jak obiecałem, następny rower. Dosłownie postawiłem go na stole. W kominku zostało rozpalone, a więc zaczynamy. Rowerek kupiłem, nie będę ukrywał, dałem za niego 100 funtów, czyli tu będzie jakieś 480 zł. Rowerek absolutnie nie był na chodzie. Nie interesowało mnie w ogóle, co jest z nim walnięte. Rower wygląda jak nowy, proszę zobaczyć. Jest to składaczek bardzo fajny, jeżeli ktoś ma jakiegoś tam campervana bądź jachcik, albo w ogóle jeżeli lubi jeździć na składaku. Bateria jest sprawna, ponieważ sprawdziłem. Teraz Wam pokażę, jak naprawić taki rower, który sobie na przykład kupiliście gdzieś okazyjnie. Nie bawcie się w naprawę sterowników, ponieważ jest to bez sensu i jest to gra po prostu nie warta świeczki. Z tego względu, że sterowniki są bardzo tanie i nie warto ich naprawiać, bo możecie sobie zrobić krzywdę, spalić baterię i ewentualnie spalić sobie dom. Jeżeli chodzi o sterowniki, to możemy sobie użyć sterowniki praktycznie takie, jakie chcemy. To jest w zależności od tego, czy chcemy, aby sterownik był w miejscu tam, gdzie powinien być oryginalnie, czy po prostu przykręcimy go sobie gdzieś na zewnątrz. Nawet lepiej, bo będzie miał lepsze chłodzenie. Jakie sterowniki ja stosuję w swoich rowerach? Jeżeli chodzi o taki rowerek, on oryginalnie miał sterownik, zaraz Wam pokażę. O, to jest taki wyświetlacz. No, sterownika Wam nie pokażę, bo sterownik wywaliłem, gdyż ktoś próbował go naprawić, a on był zalany cały żywicą i po prostu facet tam wydziubał coś i wyglądało to okrutnie, no nie? Ja sobie zamówiłem sterowniki typu S866. Tu macie coś takiego. On jest bardzo fajny, ponieważ pokazuje Wam, ile kilometrów na godzinę jedziecie, pokazuje, ile przyjechaliście, jaki dystans. Możecie sobie ustawić 2 napięcia. Na przykład gdy kupicie taki sterownik, widzicie, on ma 2 napięcia 24-36 V, także warto mieć taki sterownik, sobie go nawet odłożyć. Jak posiadacie rower, w razie awarii łatwo go wymienić. Sterownik ten kosztuje około 20 funtów. Podobny sterownik do tego, co ten rower ma założony, widziałem go bardzo dużo rowerach, jest to sterownik S23A514. Wygląda on tak, a tak wygląda jego kontroler. Widzicie, tu macie tylko 4 stopnie asysty pedałowania. Macie wyłącznik na światło. Chyba jest tam moduł taki, że rowerek sobie jedzie 6 km na godzinę. Możecie wyłączyć i włączyć asyst, czyli tutaj jest właśnie mniej, nie? Ten sterownik kosztuje około 15 funtów na AliExpress. W większości moich pojazdów hulajnóg kupuję sterowniki, które służą do pojazdów elektrycznych, czyli one nie mają czegoś takiego jak asysty pedałowania. Ten na razie sobie odłożymy. No i są to takie właśnie sterowniki i one są bardzo tanie, a mają dosyć w miarę dużą moc. Ten akurat jest 500 W, widzicie 36-48 V. Wkładam go przeważnie do moich rowerów elektrycznych, takich wiecie, ulepów, nie? Nadają się do ulepów, praktycznie są bezawaryjne, jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Tu macie trochę, widzicie, mniejszą opcję sterownika. To jest 36-48 V, 18 A. No nie wiem, ten to w ogóle jest nieopisany. I tutaj mamy sterownik, który kupiłem bardzo okazyjnie. Chyba 6 funtów kosztował, jak się nie mylę, i to jest sterownik do roweru elektrycznego. Także możecie go zamontować nawet w tym rowerku bez żadnego problemu. Tylko że do tego sterownika nie ma podłączenia, jeżeli chodzi o taki wyświetlacz jak ten albo ten. Będziecie musieli zastosować wyświetlacz tego typu. Widzicie? Coś takiego. O, tutaj tak, nie? No, on po prostu, bateria pokaże Wam, ile ma volt. Tu macie wyłącznik sterownika i włącznik. No i tutaj macie manetkę gazu. Możecie zastosować taką zwykłą manetkę gazu jak w skuterze, także też to będzie działało. Ok, w tym rowerku wybiorę ten sterownik. Zaraz sobie go odłożę na bok. Dam mu manetkę gazu, tak? Ponieważ jest to taki bajer, który wiecie, który daje mi to, że mogę rowerek sprzedać za trochę większe pieniążki. I tutaj przygotowałem sobie tarczę i sensor, ale widzę, że rowerek ma tarczę i sensor, także nie będzie problemu. Pierwsze, co należy zrobić, po prostu wyprowadzić sobie wszystkie przewody, widzicie, i w taki sposób je poukładać,
aby było wyraźne, który przewód dokąd ma iść. Na początku musicie zlokalizować przewody, które idą do silnika. Widzicie, są to te 3 przewody. Jest to przewód zielony, żółty i niebieski, a także przewody do Sonthala. Jest to 5 przewodów i przewód biały, który on jest po to, aby rowerek po prostu szczytywał impulsy i obroty silnika i wtedy komputerek wie, z jaką prędkością rower się porusza. Ja jednak stwierdziłem, że użyję tego sterownika, gdyż większość przewodów będzie mi pasowała. Także co robimy najpierw lokalizujemy przewody, które idą od silnika. Widzicie? Są to te przewody. Jest to przewód niebieski, żółty i zielony. Przewody Hala na razie mnie nie interesują i lokalizujemy niebieski, żółty, zielony na naszym sterowniku i je po prostu podpinamy. Ok, przewód już podpiąłem, zobaczcie, są to podpięte, tak? Zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i żółty do żółtego. I na razie, tak jak powiedziałem, sensory Hala sobie tam gdzieś odłożyć. Proszę, ich nie będziemy podpinać, tak? Później musimy zlokalizować kostkę. Widzicie, tutaj jest kostka, do której podpinamy cały nasz wyświetlacz. I tu mamy wyświetlacz, tutaj mamy kostkę, już wszystko sobie podpiąłem, tak? Także już mamy podpiętą kostkę i mamy podpięty silnik do sterownika. Następnie lokalizujemy sobie przewody od hamulców. Są to te przewody, przeważnie jest to kolor niebieski, czerwony. Widzicie, są 2. Także je sobie na razie bierzemy na bok i na razie ich nie będziemy podłączali, bo nas na razie one nie interesują. Natomiast interesują nas przewody od zasilania, a są one tutaj w środku przeważnie. Jest czerwony, czyli plus, i czarny, czyli jest to minus baterii. Na sterowniku mamy 2 przewody. Widzicie, jest to przewód czarny i czerwony. Jest to przewód do zasilania i te przewody muszą połączyć się z przewodami baterii. Czyli czarny musi iść przeważnie do czarnego i czerwony musi iść do czerwonego. Ale proponuję sprawdzić to wcześniej multimetrem, czy czasami ktoś czegoś nie obrócił. No to podpinam. Ok, podpiąłem. Zobaczcie, tutaj podpiąłem czerwony, tak? A tutaj podpiąłem sobie krokodylkami z tego względu, ponieważ na razie robię tylko testy. Czyli mamy podłączony silnik bez Sonthala, mamy podłączone zasilanie, czyli teraz wiemy, że powinien nam zadziałać tutaj ten sterownik. Przyciskamy go trochę dłużej. Ok, sterowniczek nam zadziałał, jak widzicie on teraz jest na 4. stopniu pedal assist. Widzicie, tutaj sobie regulujemy. Przepraszam, powiedziałem źle. Na górze jest bateria, czyli bateria jest na fulla, a tutaj na dole macie 3 stopnie pedal assist. Moja wina. No dobra, czyli jak już wiemy, że wszystko mamy podłączone, sterownik działa, lokalizujemy sobie 2 zielone przewody. Widzicie? To są 2 zielone przewody. I one, gdy je połączymy, one dadzą sygnał do silnika i wtedy będziemy wiedzieli, w którym kierunku silnik się obraca. Tymi przewodami możemy sobie zmienić kierunek silnika. Zaraz to wszystko podłączę i Wam pokażę. Ok, podłączamy te 2 zielone przewody. Widzicie, sterownik mamy teraz wyłączony. Podłączamy te 2 zielone przewody w ten sposób. I teraz tak, zobaczcie, mamy podłączony silnik bez Sonthala. Mamy podłączone tutaj zasilanie, widzicie. Mamy podłączony self-learning, czyli to jest taki przewód specjalny, który będzie nam ukierunkowywał silnik. Ok, no to co, teraz podłączamy sterownik i powinniśmy usłyszeć silnik. Jak widzimy, silnik zaczął pracować, ale pracuje nie w tą stronę, którą byśmy chcieli. Widzicie, mogę go zatrzymać. Działa w drugą stronę. Po odłączeniu i przyłączeniu jeszcze raz na odpalonym sterowniku
możemy zmienić obroty. Także teraz widzimy, silniczek pracuje w dobrym kierunku. Działa, czyli jestem zadowolony. Myślę, że rower będzie działał. Już wiem, że zrobiłem dobry interes. No dobrze, teraz zobaczcie, co robię. Widzicie? Odłączam, przepraszam, bo dużo ludzi mi zwraca na to uwagę. I teraz mogę sobie, mogę sobie jeszcze raz zmienić kierunek. O, proszę zobaczyć. I teraz silnik idzie w drugą stronę, tak? O. No to co, robimy tą operację jeszcze raz, tak abyście sobie ją utrwalili. Czyli odłączamy wszystko. Przyłączamy. Ok, i mamy już silnik ustawiony, także wiemy, że silniczek chodzi nam w odpowiednią stronę. Wiemy, że sterownik pracuje doskonale, nada się do tego rowerku. Także co robimy dalej? Jeżeli ktoś, wiadomo, nie chce tego lutować, tych sond Hala, to może ich nie lutować, po prostu je odciąć i tyle. Też będzie rowerek pracował, tylko będzie pracował trochę twardo. Jednak z sondami Hala on pracuje bardziej tak elastycznie, wiecie. Jest po prostu, praca jest lepsza, ale tak jak powiedziałem, ten sterownik nie musi obsługiwać Hala, on może bez Hala obsługiwać. No dobrze, no, wszystko działa, silnik się kręci. Także teraz co? Możemy odłączyć teraz te dwa przewody. Cyk, one już nam nie będą potrzebne. One już pokazały silnikowi, w którą stronę ma się kręcić, także je odłączamy. One są tylko jako przewody serwisowe, wtedy kiedy chcemy ukierunkować silnik, wiadomo. W niektórych sterownikach nie mamy tych przewodów, to zmieniamy obroty, zmieniając któryś z tych przewodów od silnika. Po prostu jak je zmienimy, zmienią się obroty. Proste jak cholera. To co, teraz tak. Wyłączam kontroler i będę lutował przewody, widzicie, od sondy Hala. Jeżeli macie na przykład stary taki kontroler, ja zrobiłem błąd, ponieważ stary wywaliłem. Jak macie stary kontroler, dobrze jest sobie po prostu odciąć tutaj tą kostkę i ona wtedy idealnie będzie pasowała Wam do kostki, która jest już w rowerze, nie będzie problemów. No ja niestety sobie narobiłem trochę problemów, bo tą kostkę wywaliłem, ale ja zaraz to polutuję na stałe. No nic, no to zapraszam za chwilę. Ok, zobaczcie, kostkę obciąłem, nie będzie nam potrzebna, także możemy ją wywalić. I teraz tak, te przewody widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Jest to przewód czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony i biały i przeważnie to są te same kolory. I teraz co robimy? Obcinamy tak samo tutaj tą kosteczkę. Ona nam też nie będzie potrzebna. Widzicie, tutaj mamy też przewody i te przewody po prostu musimy połączyć z tymi przewodami. Zaraz połączę je po prostu na skrętkę i Wam pokażę. Ok, ja już wszystko polutowałem. Zobaczcie, wygląda to tak. Zapomniałem tutaj dać koszulki termokulczliwej na biały przewód, ale to nie ma problemu. Zaraz to wszystko zawinę taśmą izolacyjną i sprawdzimy sobie jeszcze raz, czy wszystko działa. Może Wam przybliżę, abyście widzieli dokładnie. Widzicie? Nic prostszego. Możecie użyć sobie kostki oczywiście elektrycznej, jeżeli nie potraficie lutować, no bądź nie macie termokurczek albo lutownicy. Ok, mamy wszystko już podłączone. Zobaczcie, zabezpieczyłem przewody od silnika, tak aby się nie wysunęły przez przypadek. Zabezpieczyłem przewody od sond Hala. Podłączyłem plus baterii, no i podłączyłem minus baterii. Teraz podłączymy przewody self-learning i załączymy sterownik. Jak widzimy, silnik obraca nam się nie w tą stronę, w którą byśmy chcieli, ale jestem zadowolony, ponieważ silnik wystartował razem z sondami Hala, czyli wszystko będzie
pracowało tak jak chcę. No to co, zmieniamy teraz obroty, tak jak Wam powiedziałem wcześniej. Aby zmienić obroty, odłączamy i następnie przyłączamy z powrotem. Teraz proszę zobaczyć, silnik pracuje w odpowiednią stronę. Ok, wszystko działa, jestem zadowolony, także Wy też będziecie na pewno zadowoleni, jeżeli zrobicie to tak samo jak ja. Teraz odłączamy te przewody i one już będą nam niepotrzebne. Sterownik już sobie zapamiętał, w którą stronę ma chodzić silniczek, także te przewody już nam nie są potrzebne. Możemy sobie nawet je, no może nie odcinajcie, bo wiadomo jak jest, może będzie Wam jeszcze to potrzebne kiedyś tam w przyszłości, jak sterownik coś tam straci zasilanie. Ok, teraz co nas interesuje? Interesuje nas teraz pas sensor. Zobaczcie. Pas sensor jest to sensor, który idzie tutaj jest umieszczony przeważnie za tym kołem magnetycznym i on szczytuje sobie sygnały z elektromagnesów. Po prostu patrzcie, gdzie idzie przewód. Przewód idzie tu. O, już go mam. Widzicie, już go zlokalizowałem. O. Tutaj mamy przewód pas. Są to przeważnie trzy przewody. Jest to przeważnie czerwony, czyli plus, czarny minus i niebieski sygnał. Może być inny kolor, ale przeważnie są to te właśnie kolory. I teraz tak, weźmiemy instrukcję i sprawdzimy sobie. Sprawdzimy w instrukcji. Ok, otworzyłem instrukcję. Instrukcja jest w języku angielskim, także będziecie musieli sobie to przetłumaczyć. Ale myślę, że już teraz w Polsce dużo ludzi zna język angielski. Ja jestem angielskim analfabetą, ale jakoś coś tam czaję. Widzicie, tutaj pisze pas. Jest to blue, red and black. Nawet jest ładnie opisane, że black jest to masa, red jest to 5V, no i blue jest to pas sensor, tak? Jeszcze tutaj zobaczcie, macie drugi, też throttle, tak? Throttle, czyli manetkę. Możecie podłączyć sobie do tego sterownika manetkę, czyli macie taki jeden bajer ekstra, jakby nie było, bo w sklepie tego nie macie, tak? I musicie wiedzieć, że w sklepie macie, jak kupujecie sklepowe rowerki, one są blokowane, także one tylko 15 mil na godzinę pojadą, a te rowerki potrafią pojechać szybciej. No, to tyle z fajnego, co bym Wam powiedział. Ok, no tutaj macie te dwa przewody do hamulca, to później Wam pokażę. Także załatwiliśmy sobie tak. Power wire, nie? Czyli wiadomo przewody, które mają iść do baterii. Mamy już załatwione przewody do silnika, tak? Mamy załatwione przewody do hala, czyli motor hale. Podłączyliśmy także instrument. No to czyli wiadomo ten cały kontroler, tak? Który jest tutaj i się świeci do nas pięknie. Self-learning, to czyli te zielone przewody, które Wam tłumaczyłem, jak zrobić, aby silnik chodził w odpowiednią stronę. To jest bardzo ważne, aby te przewody pierw podłączyć, a następnie załączyć sterownik. Przyznam się Wam szczerze, że zrobiłem odwrotnie i miałem nerwa, dlaczego to nie chodzi. Także pamiętajcie, przewody podłączacie, a dopiero później sterownik. Pierw to, a potem to. I silnik zaczyna się kręcić. Jeżeli kręci się nie w tą stronę, którą trzeba, odłączacie przewody, podłączacie jeszcze raz. Silnik kręci się w tą stronę, którą trzeba, rozłączacie to, wszystko jest ok. No dobra, czyli tak, teraz zajmiemy się sensorem pas. Hamulcami i headlight zajmiemy się później. To do headlight tego nie będę podłączał, ponieważ no nie ma tutaj światła, to musiało być, wiecie, światło na 24V i bardzo mały amperaż. Kiedyś podłączyłem światło takie konkretne i spaliłem sobie, kurczę, ten kontroler. Jeden tranzystor poszedł się rąbać, dlatego światła nie będziemy podłączali. Teraz są takie światła tanie, fajne na baterię, także jest ok. No dobra, no to tak jak powiedziałem, musimy znaleźć sobie blue, red, black. No nic prostszego, tak? Szukamy. No i znaleźliśmy, jest blue, red and black. Widzicie? Są to te przewody, są to przewody pas.
A tutaj mamy, zaraz Wam pokażemy, które to będą tutaj. Widzicie, przed chwilą go miałem i mi uciekł. O! A tutaj mam przewody, które idą z góry. Zobaczcie, chyba nawet będą pasowały, ale by było fajnie, jakby pasowały. Zaraz przymierzymy, tak? Czyli w tą stronę. Ło, pasują! Zobaczcie, pasują. Jesteśmy uratowani. Chociaż nie, bo zobaczcie, tutaj jest niebieski, a tu jest czarny, widzicie? No, trzeba by było przełożyć to jakoś. Czyli w ten sposób nam nie zadziałają, ale warto spróbować. Spróbujemy, nie? Widzicie, to powinno iść odwrotnie. Jakby było odwrotnie, to by zadziałało, nie? No nic, zakręcę kołem i zobaczę. Może akurat, ale nie. Nie działa, nie działa. No dobra. Wiecie, co ja zrobię? Ja to po prostu odetnę i zlutuję. Także zrobię zaraz ciachu, zlutuję to wszystko i włączę się zaraz i sprawdzimy sobie. Dobrze, proszę zobaczyć, skręciłem te przewody, widzicie? Czarny z czarnym, niebieski z niebieskim, czerwony z czerwonym. Na razie je skręciłem, nie lutowałem, gdyż no nie wiem, czy ten pas sensor jest sprawny, albo czy jest kompatybilny po prostu z tym sterownikiem. Niektóre rowerki mogą mieć niekompatybilne pas sensory i wtedy musicie zakupić sobie taką tarczę z sensorem. Ona jest bardzo tania, kosztuje 4 funty na AliExpress. No dobra, załączyliśmy sobie sterownik. Może wyłączę go i włączę jeszcze raz. OK. Widzicie, te przewody zielone już są rozłączone. One już pokazały pokazały silnikowi może, w którą stronę ma się kręcić. Także już jest wszystko OK. Możemy je rozłączyć. Dobra, załączamy sterownik. OK, i teraz chwila prawdy. Działa ten pas sensor, czy nie działa ten pas sensor? No dobra. Przekręcamy do góry i kręcimy wajchą. No i pięknie, zobaczcie. Rowerek praktycznie możemy powiedzieć, że jest naprawiony, no bo wiecie, tak prawdę mówiąc, to sensorów hamowania nie musimy podłączać, bo tylko problem z tym jest. Wszystko działa pięknie, ładnie. Dobra, teraz zwiększę mu pedal assist na maksa. Zahamuję tylne i teraz mamy maksymalne. Normalnie jestem pod wrażeniem, jakiego to kopa ma. Dobrze jest. Także widzicie, praktycznie w czasie rzeczywistym razem z Wami naprawiłem rower elektryczny, który kupiłem za grosze, który był do naprawy. Co jest fajne w tym sterowniku, że możecie podpiąć do niego baterię 36 albo 24 V. Na przykład jedziecie sobie gdzieś daleko do lasu, wyprowadzicie sobie po prostu, tylko tutaj widzicie, wyprowadzicie sobie drugie jakieś tam przyłącze, na przykład XT60. Macie baterię, załóżmy 24 V, nie macie 36, jak chcecie sobie gdzieś daleko pojechać, to baterię na bagażnik podpinacie i sobie jedziecie dalej, rozumiecie? Możecie jechać sobie i na 24 V i na 36. Bardzo fajne rozwiązanie. Na pewno nie kupicie czegoś takiego w sklepie. Zróbcie sobie sami, mówię Wam. Nie warto kupować. Dobra, teraz tak. Teraz ja sobie to ładnie polutuję i razem z Wami znajdę przewody do sterowania manetki, ponieważ mój rower będzie miał też manetkę. Montuję manetki, ponieważ klienci są zadowoleni i lepiej mi te rowery schodzą z manetkami, wiecie. No, ja wiem, że te manetki są nielegalne, ale tutaj nikt się tego nie czepia. Ona jest taka malutka, ona jest lewostronna, na lewy palec, także jest fajna. Praktycznie jak ten dzyndzel będzie na dole, no nie, ten spust cały będzie na dole, to nawet nie widać, że to jest manetka, wiecie. No to ja teraz tutaj to lutuję i zaraz będziemy szukali sobie manetki, a następnie sprawdzimy sobie sensory hamowania, czy działają. W kominku się pali, powiem Wam, że normalnie tak mi na psychę to wjechało, że mi się ciepło zrobiło. Ok, zobaczcie. Także zrobiliśmy tak. Polutowaliśmy sobie przewody do silniczka, polutowaliśmy sobie przewody do hala i polutowaliśmy sobie przewody do pas sensor.
Użyliśmy te dwa zielone przewody, tak zwane self-learning. Nauczyliśmy silnik, w którą stronę ma się kręcić. A teraz poszukamy sobie przewodów do manetki. No to co, bierzemy instrukcję, no i szukamy, tak? Widzicie, manetka to jest throttle po angielsku. O, jest tutaj. I mamy tutaj pokazane, że powinien być przewód czerwony, biały i czarny. Czerwony, biały i czarny. O, proszę bardzo, jest to ten przewód. A na manetce mamy przewody. Na manetce mamy czarny, zielony i czerwony. Ale nie obawiajcie się. O Jezu, jaki mam brudny paznokieć, przepraszam, ale dzisiaj rąk nie myłem. Ale nie obawiajcie się, ponieważ tak. Czarny to jest przewód minusowy, czerwony jest to przewód plusowy, tam jest 4,5 V. No i jest sygnał zielony, tak? A tutaj macie czarny minusowy, wiadomo, czerwony plusowy i biały to jest sygnał. No i co? I zaraz tak spróbuję to na szybko połączyć i sprawdzimy, czy działa manetka. Ok, jakoś udało mi się wcisnąć, zobaczcie to. Tak, aby było ok, widzicie? Czerwony jest z czerwonym, zielony jest z białym, czarny jest z czarnym. No i tutaj mamy manetkę. Słuchajcie, jak będziecie podłączali przewody od baterii, to nie bójcie się, bo może Wam stryknąć, może Wam przeskoczyć dosyć duża iskra. To nic się nie stanie, to po prostu kondensatory się naładują albo się rozładowują w tym momencie, także się nie bójcie, tak może się stać. Ok, co, włączamy to? Cudo. Ok, a teraz sprawdzamy, czy działa. O, mogę Wam pokazać, jak to działa. Teraz jest na najniższym biegu. Ok, przełączymy sobie na najszybszy. I zrobiliśmy taki bajer właśnie, który sprawi, że nasz rowerek będzie droższy. No, zobaczymy. Fajna ta monetka, bardzo płynnie pracuje. Ok, także znaleźliśmy manetkę, wiemy, że działa, tak? Sprawdzimy sobie jeszcze asystę pedałowania. Też działa, czyli tak, manetka nam działa, asysta nam działa. Teraz muszę tę manetkę jakoś zainstalować, zobaczcie, na kierownicy. Widzicie, tu mamy taki wyświetlacz stary i od tego wyświetlacza idą przewody. Ja po prostu użyję te przewody, widzicie, one są tutaj. Ja sobie użyję przewody od wyświetlacza, bo one już ładnie tutaj są przeprowadzone. I pod nie podłączę sobie tą manetkę, bo ona ma taki krótki przewód. Można, przeważnie są z długimi przewodami, a ja kupiłem z krótkimi, ale ona za sztukę chyba zapłaciłem 2 funty. 2 funty za sztukę. Ja kupuję większej ilości, wiecie, jak do swojego tam zakładu, to no, akurat takie były najtańsze i takie kupiłem. No, co się tam będę tłumaczył Wam. Ok, to co? To są te przewody i zobaczcie, ja sobie wykorzystam z nich jakieś tam 3 kolory. Na przykład czerwony, czarny i zielony, tak żeby było, tak aby było tak jak jest w manetce. I potem tutaj podłączę pod to i manetkę i już będę miał wszystko wyprowadzone ładnie. No to zaraz Wam pokażę, jak to zrobię. Ja już wszystko polutowałem, wykorzystałem ten przewód, który będzie niepotrzebny, czyli przewód ze starego kontrolera przy kierownicy. Zobaczcie, manetka już jest tutaj zamontowana, pracuje ładnie, bo już sprawdzałem. Później sobie ją po prostu wezmę i przykręcę w miejsce, no tutaj dokładnie, nie, tam gdzie ma być. Ale to jak będę formułował wszystkie przewody, ponieważ jest to rower składany, także przewody będą musiały być, wiecie, dobrze uformułowane, tak aby podczas składania tego roweru jakiś przewód nie napiął się, nie pękł, przerwał, ukruszył. No dobrze, teraz będziemy szukali
sensorów hamowania. Sensory hamowania są bardzo ważne, gdyż wyłączają nam cały sterownik podczas hamowania i wtedy mamy pewność, że silnik nam nie wyrwie sam gdzieś tam, załóżmy, na drogę, na chodniku, kiedy chcemy hamować. Ok, co, bierzemy instrukcję. No i proszę bardzo, L-brake, widzicie, tutaj jest, nie? Jest to, no będzie to coś takiego i to będzie black and white. Black and white. No mamy tutaj przewody black and white, czyli te dwa przewody, widzicie, są to przewody do hamowania, a z rowerka wychodzą te dwa przewody, czyli z roweru nam wychodzą przewód czerwony, niebieski, dwa czerwone i niebieskie, a tutaj nam wychodzą białe i czerwone. A że jest to wyłącznik, tak? To nie musimy, wiecie, nie musimy robić żadnej kolejności, po prostu podłączamy jak jest i będzie dobrze. Czyli chodzi o to, aby podłączyć te dwa przewody do tych dwóch przewodów. Proste, zaraz Wam pokażę, jak zrobić to. No nie pasuje akurat, bo są, nie wiem, dwie piczki, tak? Nie. Dwa one. Nawet nie wiem, jak to teraz się nazywa. Stopklatka. Bierzemy obciążki i sobie po prostu, zobaczcie, odcinamy. No dobra, obetnę tutaj. Niech będzie. Pyk. I pyk. I tu robimy to samo. Pyk. I tutaj też. Pyk. I co teraz robię? Teraz tutaj widzicie, połączę czerwony z czerwonym i czarny z czarnym. Po prostu połączę to równolegle. I się włącza. Ok, skręciłem te dwa przewody równolegle, czyli czerwony do czerwonego, niebieski do niebieskiego. I podłączę je pod te dwa przewody. Kolejność obojętna. Ok, działa to w ten sposób. Jak te dwa przewody się połączy, to sterownik przestaje działać. Zaraz Wam to zademonstruję. Widzicie, teraz silnik chodzi, na pewno go słyszycie, tak? Przestaje. Chodzi. Przestaje. Hamujemy, puszczamy. Hamujemy, puszczamy. I to jest 70% problemów właśnie, jakie do mnie przychodzą. Po prostu są sensory, wiecie, hamowania, wyłączniki są zepsute i wiecie, ludzie przychodzą i ja im to naprawiam, ale naprawdę są ludzie, którzy kasują takie pieniądze za to, a to jest chwila. Ok, widzicie, przewody na razie skręciłem, gdyż muszę sprawdzić, czy wyłączniki w manetkach są sprawne. No, sprawdzamy je w ten sposób. Zaraz Wam pokażę. Przekręcimy się na manetki. Ok. To co? Startujemy silnik. Włączamy pierwszą manetkę. Sterownik się wyłączył, tak? Widzicie? Lekko naciskam hamulec. Sterownik się wyłączył. Sprawdzam drugą manetkę. Ok, teraz wiem, że wyłączniki, które są tutaj, widzicie w tych miejscach, tutaj i tutaj, są sprawne. Powiem Wam, że jest to jakieś 70% awarii elektryków, po prostu te wyłączniki, one się po prostu biorą i zacierają i wtedy rower przestaje pracować, ludzie do mnie przychodzą, nie wiedzą, o co chodzi. No ja akurat jestem uczciwy i od razu to sprawdzam, nie? Najszybciej jest po prostu odłączyć to i wiecie, i sprawdzić, czy sterownik zacznie działać na odłączonym. Jeżeli działa, wszystko jest ok, no to wtedy nie wiem, ile to kosztuje, tam groszowe sprawy są, no nie? No to wezmę jakieś tam 20 funtów za naprawę, nie więcej, no nie? Ale powiem Wam, że są ludzie, którzy po prostu oszukują. No dobra. To co? Praktycznie wiecie, co zrobiłem z Wami? Wszystko. No, przeprowadziłem cały proces wymiany sterownika, czyli naprawy roweru, bo ponieważ nie ma sensu naprawiać, wiecie, rozbierać tego sterownika, jak on jest taki tani. Po prostu trzeba go wymienić.
Zaraz to polutuję i wszystko tutaj ugniotę i pokażę Wam już rowerek skręcony. Wszystko już polutowałem, zabezpieczyłem, także jestem zadowolony. Zobaczcie, tu macie wszystko już zabezpieczone. Taśmą izolacyjną i polutowane i są też termozłączki, termoskurczki, przepraszam. A tu jeszcze muszę taśmą zabezpieczyć te sensory hamowania, widzicie, już są też polutowane. I zobaczcie, przewody self-learning zabezpieczyłem w ten sposób, aby one się czasami nam nie stykły, bo jak się stykną, to wiadomo, silnik zacznie chodzić w drugą stronę. Tutaj jeszcze jakieś dwa przewody, podejrzewam, to są od ładowania, nie są opisane w instrukcji, ale jeżeli zostają Wam jakieś przewody, po prostu zabezpieczcie je w ten sposób, aby one pod żadnym pozorem nie zetknęły się z innym przewodem bądź z obudową sterownika. Tutaj widzicie, mamy dwa przewody, które idą obok przewodów do kontrolera, to są światła, po prostu możemy podłączyć sobie światło pod te przewody i tutaj mamy przycisk lights, widzicie, i po prostu nam to załączy wtedy nam światełko, będzie da nam 24V na te dwa przewody, ale nie polecam tego robić. No może jak ktoś chce, ma taką ochotę, to niech sobie zrobi, ale ja tam nie polecam, bo jak zamontowałem kiedyś za mocne światełko, to mi wywaliło to w kosmos. No dobra, wszystko jest zabezpieczone i co, wkładam do puszeczki, włożę do puszeczki, pokażę Wam, jak to wygląda tam sprasowane. Sterownik, jak widzimy, się zmieścił, nie ma problemów. Nawet jeszcze trochę luzu jest, więc skręcam wszystko. Pokażę Wam już skręcony rowerek. Tu te przewody wszystkie muszę umieścić w tym kaloszu. Podłączyć manetkę, podłączyć kontroler. No i to by było na tyle. Ok, jak spinacie te rowerki, to róbcie to tak, aby, zobaczcie, na przykład tutaj idzie przewód do silnika, widzicie? On tutaj ma luz, nie? Tutaj też ma luz. Wszędzie musi być luz, zobaczcie, przewody do hamulców. Tutaj zostawcie luz, tutaj luz. Przewody hamujące, czyli te, wiecie, linki mogą być naciągnięte, ale tu musi być zawsze luz. Jeżeli nie macie, nie możecie zrobić, to nawet weźcie i to jakoś, wiecie, tu zepnijcie, tak żebyście tutaj widzieli cały czas luzik, żeby tu nie było naciągnięte, bo jeżeli tu będzie naciągnięte, to po jakimś czasie to po prostu przestanie działać. I zaraz Wam pokażę, gdzie jest miejsce w składakach, które jest takie szczególnie newralgiczne, gdzie one się po prostu psują. Widzicie? Tutaj, nie? Jak ktoś po prostu składa sobie siedzenie, nie wiem po co, na maksa do góry, to no to ta rurka tutaj wychodzi i ona po prostu tutaj potrafi trochę nabałaganić, nie? Ale jak widzicie, spiąłem tą całą wiązkę tutaj w ten sposób i tak samo pas sensor, zobaczcie, on tutaj też musi mieć luz, żeby on tutaj nie był naciągnięty, nie? Widzicie, tu najlepiej go gdzieś przyłapać i wtedy macie pewność, że on tutaj Wam się nie naciągnie. No i to by było chyba na tyle. Zaraz go odwrócę i Wam pokażę. Ok, widzicie, tak wygląda już gotowy rowerek. Wszystko ładnie pasuje, zobaczcie. Manetka gazu, komputerek. Rower prezentuje się naprawdę znakomicie, jestem zadowolony. Myślę, że zrobiliśmy razem dobrą robotę. Może komuś pomogłem, może nie. Jeżeli jesteście chętni, aby kupić ten rowerek, rowerek jest na sprzedaż. Jeżeli ktoś jest z Anglii, może tu blisko gdzieś mnie, Staffordshire, mogę przywieźć, nie ma problemu, z jakąś tam dopłatą za paliwo. No i to by było na tyle. Tak jak wspomniałem, myślę, że pomogłem. Nie ma sensu kupować nowych rowerów w sklepach. Ten rower kosztuje około od 500 do 700 funtów. Ale oczywiście jest ograniczony i nie ma manetki. Tu macie rower z manetką i rower nie jest ograniczony. Możecie podpiąć pod niego każdą baterię. Jest ok. No co tam, w następnym odcinku kończę mój projekt. Widzicie, dla mojej siostrzenicy jest to hulajnoga z silnikiem od Segwaya. Ponieważ koło mojego śmietnika znalazłem Segwaya, także postanowiłem, że zrobię hulajnogę. Porządną hulajnogę, nie jakieś byle co. Jest to silniczek 350 W, także ta hulajnoga będzie silna, ona będzie mogła sobie jeździć pod góry, po lasach, po trawie, po wszystkim.
No nic, zapraszam na inne moje firmy. Cześć.